Witam w dzisiejszym odcinku. Dzisiaj będziemy zajmowali się pasmem 868 MHz, konkretnie testem terenowym anten w warunkach polowych. Mamy urządzenie, które nam w tym pomoże. RAK firmy RAK Wireless model 10701. On jest skonfigurowany w ten sposób, że jest do bramki podpięty, bramki LoRaWAN, która jest na dachu zamontowana, a do niej jest podłączona antena 8 dBi, ta długa, na złączu N żeńskim. I mamy drugą wersję, którą będziemy testowali też właśnie w polu. To jest Horizon Helium City, wersja 6 dBi, takiej długości, też oczywiście na tym samym złączu. I tu mamy do nich oczywiście mocowania, do jednej i do drugiej anteny. Także na dachu jest bramka LoRaWAN Dragino LG308. Tutaj pokażę Wam urządzenie, włączymy go. Ono jest tak skonstruowane, znaczy ma takie oprogramowanie, że w tej chwili w pomieszczeniach, gdzie nie widzi GPS-u, nie można dokonywać pomiarów ciągłych. Ale w momencie, kiedy tym przyciskiem zasilania klikniemy 2 razy, ja to pokażę tutaj. Jest force uplink, taki wymuszony pomiar. I mamy minus 87 na 14 signal noise rate. Mam nadzieję, że widać dobrze. A w momencie, kiedy będziemy na zewnątrz, tutaj nam się pojawią nam się współrzędne GPS i ten pomiar będzie dokonywany w sposób ciągły. Znaczy ciągły to znaczy co 6 sekund, tak ja mam ustawione. Także do tego weźmiemy sobie jeszcze konektor. Tu jest złącze RSMA i ten konektor połączymy z tą anteną, a potem z tą wersją długą. No i sprawdzimy sobie. Producent deklaruje tą antenę, która była w zestawie na 2 dBi. No my podłączymy się pojedziemy sobie na odległość 2 km, bo celem jest przetestowanie anten w terenie. Parametry na papierze, na stronach internetowych wyglądają ładnie, a trzeba sobie taką antenę po prostu wziąć w teren i zobaczyć, jakie pomiary tutaj otrzymamy. Także w zasadzie jestem gotowy. Wyjeżdżam w teren i zapraszam na testy w terenie. Musimy zwrócić uwagę, żeby był wypionowany. A wystarczy popatrzeć sobie oczami. I tak, zaczniemy nie od anteny, tylko zaczniemy od RAK Wireless. Postawimy sobie go tutaj, włączamy go. Co 6 sekund pomiar. Także minus 96, teraz minus 101, ale tam ręka moja była. Minus 94. Minus 95. Minus 96. Wyłączamy go. Po wyłączeniu zakładamy konektor z anteną. Może najpierw sobie antenę przykręcę, tak zrobimy. Ja sobie przykręcę antenę.
Przykręcamy konektor RSM ma na N, ale łatwiej nam będzie przykręcić wcześniej tutaj. Sobie obrócimy troszeczkę to w naszą stronę, o tak. I włączamy. Jesteśmy już na antenie Horizon 6 dBi i zobaczymy sobie pomiar. 91. Minus 90. Na tamtej antenie małej 2 dBi mieliśmy minimalny, znaczy maksymalny sygnał minus 94, tu mieliśmy minus 90, czyli 4 dB różnicy już widać. 2 dBi tamta antena, ta 6, 4 różnicy, no zgadza się. Ok, tutaj kończymy ten pomiar i zakładamy długą antenę, 8 dBi, o znów minus 90. Tak więc przed chwilą była 6 dBi, w tej chwili będziemy zakładali 8 dBi. Tą chowam do bagażnika, tą zakładamy. Jesteśmy na antenie Horizon 8 dBi. W tej chwili było minus 90, minus 89, minus 88. Czyli już mamy o 2 dB więcej od anteny 6 dBi. No i to się wszystko zgadza. Poobserwujmy sobie chwilę, jak ten sygnał sobie tutaj pływa. Odległość 2000 metrów. Minus 89. Minus 90. Możemy sobie tutaj policzyć przy średniej minus 90, gdybyśmy chcieli wydłużyć ten link nestowy do 2 razy, do 4 km, bo jesteśmy na 2 km. Gdybyśmy chcieli do 4 km go wydłużyć, to musielibyśmy dodać kolejne 6 dB. To możemy sobie policzyć, na jaką odległość, powiedzmy, maksymalną moglibyśmy na tych antenach pracować. Tam na bazie, tak jak mówiłem, jest antena taka sama jak w tej chwili tutaj, czyli 8 dBi, czyli dwie takie same anteny, tam i tutaj, i mamy około tam, powiedzmy, średnia minus 90, czyli powiedzmy na 4 km mielibyśmy minus 96, na 8 km mielibyśmy minus 102 i potem 108 i tak dalej. Możemy podsumować wyniki dzisiejszego testu. Na tej malutkiej antenie od producenta 2 dBi mieliśmy maksymalny sygnał minus 94 dBm. Następnie na tej mieliśmy minus 90, to jest 6 dBi, Horizon City. No i na tej, która jest w tej chwili zamontowana, mieliśmy minus 88, czyli 2 dB więcej od tej, no bo to by się zgadzało, bo ta ma 8 dB, ta ma 6, no i ta ma 2, czyli różnica wyszła nam prawidłowo, 94 na tej, minimalny, czyli maksymalny sygnał tak naprawdę, minus 90 na tej i 88 na tej ósemce. To tyle w dzisiejszym teście.
Myślę, że coś fajnego wymyślimy w następnym odcinku i potestujemy sobie kolejne jakieś rozwiązania, kolejne anteny. I zapraszam do następnego odcinka. Hej!